to my channel Beauty Mind Ula's World. Bardzo serdecznie witam na moim kanale Beauty Mind Ula's World. Here we go again. It's me after maybe some 2 weeks break. I don't show or make that often videos, so that was like a couple of weeks maybe since my last one. So welcome, and for those who are watching for the first time, thank you for taking the time and see what my platform look like, what I'm doing and what I'm sharing with you. Before I'm gonna start with my project, I'm gonna make some breakfast and I thought maybe I can share what it looked like every nearly day. I start with my oat, and I love that particular brand. I buy that in Costco. For those who lives in America probably is familiar with this store. So it's a very good quality oat, and it takes 15 minutes to cook. And I don't cook with milk, or I don't add salt. I just add a lot of other stuff, and I just love it. As you see, I boil that for about 15 minutes. Meantime, I prepare my fruit. I use my good quality frozen fruit like strawberry, blueberry. Then I use some flax seeds and chia seeds. I don't add much, just a quarter of each of those seeds. And then of course it will be on the end when it's done, nearly done. I add some half a teaspoon cinnamon and honey and some dry cranberry, so it's really rich and delicious. And I recommend that kind of breakfast, gluten-free, and I simply love it. I'm just gonna add, of course, in Polish. Bardzo serdecznie witam wszystkich, dziękuję za zaglądanie do mojego kanału i oglądanie. Minęło prawdopodobnie 2 tygodnie od mojego ostatniego wideo, więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, że jesteście cierpliwi, oglądacie i czekacie. Dzisiaj będę robić bardzo krótki projekt, ale zanim zacznę, oczywiście dzień zaczynam od śniadania. Lubię płatki owsiane. One mają właściwie bardziej taką konsystencję takich ziaren, ale są naprawdę smaczne, dobrej jakości. No i oczywiście dodaję różnego rodzaju owoce, jak na przykład tutaj owoce leśne czy truskawki. Są to mrożone, ale do bardzo dobrej jakości. No i oczywiście jak widać tutaj mam ziarna lnu, oczywiście też chia, te ziarenka. No i na koniec oczywiście cynamon i miód. No i oczywiście jeszcze mam suszone porzeczki, także jest bardzo smaczne i bardzo polecam takie właśnie śniadanie. So my project is something that I was thinking to do really in the springtime, because I had to do that outside in the garage. I had to use machines, so I thought I'm not going to be able. And maybe you remember I showed you 2 items I got in the thrift store. One was fabric, the other was shelf. So actually the weather actually was working with me, and I decided to do that shelf right now. So this is what I'm going to do in a minute. I'm going to go to the garage, and I'm gonna send off the old paint or stain maybe, and then I will be filling with some wood filler. I'm not sure actually that I need it for that wood filler, because the shelf will be hanging on top and it won't be visible. But then since I decided to buy that wood filler and use it, so why not? Then I send off again and paint it. So you're going to see it's very short, but I love the results. I love how it looked like. It's really something that I was looking for. I have so many cups, so I could just remove from my hutch in the dining room some cups, and I put on that shelf. And of course I got some flour, but that will be in a moment, so enjoy and watch do with me. Hopefully you're gonna like the idea. You can actually maybe someday do something like that. And of course I'm going to add in Polish. Po śniadaniu oczywiście zabieram się za ten mój projekt. Ten projekt to jest właśnie ta półka. Nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam jakieś 2-3 tygodnie temu. Znalazłam taki fajny materiał, z którego zrobiłam poduszkę, no i oczywiście tą półeczkę. I właściwie wydawało mi się, że nie uda mi się jej zrobić na teraz, ale pogoda się nam polepszyła, było dosyć tak przyjemnie, więc mogłam wyjechać samochodem z garażu i tutaj jak widać musiałam troszeczkę
ściągnąć tą starą farbę. No i oczywiście to jest kurz, więc dlatego musi być to robione na zewnątrz. No i udało się, zrobiłam. Później oczywiście musiałam te dziureczki takie wypchać, takim specjalny jest takie do zatykania, ale wygląda to jak drewno. Oczywiście to też trzeba później tak jakby zetrzeć, żeby ładnie to wyglądało. No i udało mi się, pomalowane będzie. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądać i mam nadzieję, że się spodoba. No i oczywiście, że skorzystacie właśnie z mojego pomysłu. Okay. When I was finishing shelf in the garage, there was this desk. This is old desk, my son's old desk. I was able to find him something else more practical, and I was about to actually drop off this desk to the thrift store, but then I changed my mind. I thought, like, why not to use for myself? Always in need to have something, some stools, something to put my tools and paint when I'm doing something in the garage. So I thought this is such a good idea. I just removed the top, and then this actually desk, it goes really well under my shelf in the garage. And here we go. So it's just practical things. I didn't have to buy it when I had something free, let's say. So it was such a good idea. I'm going to add in Polish. To biurko jest takie stare biurko syna, no i oczywiście miałam to odwieźć do takiego sklepu ze starociami, ale zmieniłam zdanie, pomyślałam sobie, że przecież ja potrzebuję zawsze jakiś stół, czy coś właśnie podobnego do tego, aby tam położyć czasami jakieś narzędzia, czy farbę, jak robię jakieś projekty w garażu, więc ściągnęłam tylko górę i udało mi się zatrzymać to biurko. Bardzo dobrze się mieści pod półkami, w garażu. So this is the wood filler. I was a little tricky because I couldn't squeeze that easily. It was really thick, so I decided to cut the other end and just do it that way. So it didn't take me too long. I filled the holes, then I'm going to sand off and paint, and it's going to look really nice. So the project was really not that long and wasn't complicated, so hopefully you like it and you can take that idea to your homes. I'm going to add in Polish. Projekt był bardzo krótki, a bardzo szybki, nieskomplikowany. Jak widać, tutaj wypełniam tą dziurę z takim specjalnym do wypełniania drewna materiałem i oczywiście będę musiała to zetrzeć, później się wymaluje, no i oczywiście rezultat będzie na końcu bardzo fajny. Także mam nadzieję, że się spodoba i że skorzystacie z takiego właśnie oto pomysłu. Czasami można znaleźć jakieś stare półki, a może albo gdzieś u kogoś i można to przerobić dla własnego użytku. Także spróbujcie, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Okay.
just want to mention that on the beginning I was using primer, and then I'm going to use the actual paint, and this is the chalk paint, which I absolutely love it. It has such a good consistency, and this is only one coat of paint because of the primer I put before. So I just save my chalk paint, I use primer, and such a good results. No need for another coat. So I'm going to add and polish. Jak zauważyliście, używam tutaj primer, taki podkład jakby na tą farbę, i później użyję taką farbę kredową, która jest absolutnie niesamowita. Rezultat jest super, ponieważ wystarczyło położyć tylko jeden raz i to wystarczyło. Primer i ta farba. Także jak widać i będzie super. No i oczywiście jeszcze dodam, że na koniec, już jak będzie wyschnie mi ta farba, a ja nigdy tego nie sęduję, żeby zrobić takie bardziej rasty, tylko nakładam taką lekutko czarną farbę. To jest mój pomysł, moja idea i wydaje mi się, że po prostu nie lubię sędować, dlatego że nie wiem, jaki będzie rezultat później, czy nie będę musiała jeszcze raz nałożyć farbę, bo mi nie spodoba mi się, więc zawsze używam czarną farbę, tak lekko tylko przypruszę. No i rezultat jest naprawdę ładny. I'm going to actually mention also this paint. So for some people, they like to actually sand off and make that things like a rustic. I don't do that. I actually put or brush a little bit with the black paint, but I have to be very careful. I don't put as it is. I just have to take as much as possible that black paint from the brush, and I do that on the paper, so I know that is ready for me, and it's just a little, like just a touch, and actually looks really nice when you really see the result. It looks like was just kind of scratch from that white paint, but no, this is actually black paint. It's not the sand off, but it's actual paint, and it's also a good idea. Okay. was thinking about the shelf like that on top of my rack and my other shelf, and here we go. I found something like that, and it looks lovely, and it's always neat. The shelves, that is, you can put things on it, and I have so many cups, so why not? And I found some plant. Hopefully it's going to last, and looks really altogether lovely. So thank you for watching my channel and supporting my channel, and hopefully you like it. Do tej półeczki oczywiście dodałam jeszcze kwiat, który kupiłam. Mam nadzieję, że wytrzyma. No i mam nadzieję, że się spodobało moje wideo, a jeżeli tak, to dziękuję bardzo. Dziękuję, że zaglądacie i odwiedzacie mój kanał. Do usłyszenia, do następnego razu. Thank you and bye bye.